Buen camino! Buen camino. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 35. dniu mojej wędrówki do Santiago de Compostela. Opuszczamy mgliste Porto Marín, wspinamy się przez Tojibo i Gonzar. Mijamy historyczne Ventas de Narón, idziemy przez królewskie Ligonde i spokojne Aireje, by przez Mamuria i Rosario dotrzeć do celu, czyli Palas de Rei. Dzisiaj Galicja pokazuje nam swoje surowe oblicze. Mamy 21 stopni, niebo szczelnie przykryte chmurami i silny wiatr. To nie będzie spacer w pełnym słońcu, ale właśnie taka aura najlepiej oddaje ducha tej drogi. Jest mistycznie, wiecznie i bardzo autentycznie. Zapraszam Was na wspólną wędrówkę przez serce prowincji Lugo. Zaczynajmy! Dzień dobry kochani. Wychodzimy z miasta Porto Marín. Jest 7:05, ale myśmy sobie jeszcze usiadły do kawiarni i wypiły swoje gorące napoje. Na horyzoncie po lewej stronie za budynkami cały czas burza daje swoje znaki, ale mamy nadzieję, że nas nie złapie. Bardzo ładne miasteczko, jak zwykle górzyste, jak widzicie, w dół, marsz w dół. Ile stopni? Nie wiem. Około 14-15 stopni. Czuć, że jest ciepło. O, widzicie, jaka burza? Zobaczcie. O. I cały czas błyski są, ale nie ma grzmotów, tylko błyski. No to zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Miało to już być przedwczoraj ostatni dzień górzysty, a to się okazuje, że tu są cały czas góry. Cały czas. Tu się nic nie zmieniło. Więc już nie wiem, co mówić. Na mapach jednak wskazywane są profile na bardzo zróżnicowane. Do góry na dół, jak zwykle do góry na dół. A mimo wszystko podoba nam się bardzo Galicja, jesteśmy zachwycone. Naprawdę piękny region i bardzo nam przypomina dom, Polskę. Często te krajobrazy są nasze. Patrzcie, jak ładnie zrobili w miasteczku. W tej alberze cośmy spały, to kosztowała 8 euro. W kuchni nie było dosłownie nic, ani do zaparzenia czegoś gorącego, ani talerza, ani patelnia, ani garka, po prostu nic. Więc chodziłyśmy wieczorkiem po miasteczku przed mszą świętą, szukając, gdzie można zjeść menu Pellegrino. Nie znalazłyśmy. Jakaś mała pizzeryjka, właściwie nie wiem, jak to nazwać, zaoferowała, że to są 2 dania, nie ma deseru. Zostałyśmy, no bo nie bardzo wiedziałyśmy, dokąd pójść. Znajdywałyśmy za 15 euro, za 13 i to, cośmy wczoraj jadły, to było za 12. Ale pojadłyśmy i owszem, patrzcie, jak ładnie, to pewnie tu prezydent mieszka. Pojadłyśmy, nie można powiedzieć, nie byłyśmy głodne, ale byłyśmy trochę zdziwione, bo na pierwsze danie zamówiłyśmy zupkę, właściwie nie wiedząc jaką. To była taka jarzynowa z dużą ilością pokrojonych w duże kawałki pomidorów. Kwaskowata, bardzo dobra, mnie smakowała, naprawdę, ale to był malutki talerzyk. My już rozpieszczone, że nam wazami podają. A to taki talerzyk malutki dla dziecka. No to zjadłyśmy. Na drugie danie czekamy. Ja zamówiłam pizzę, Ela zamówiła też pizzę, ale taką pierogową, wiecie, jak ona się nazywa? Pizza... nie pamiętam, teraz mi umknęło. Ale w Niemczech też podają, na pewno w Polsce też dosyć znana pizza. I ten pieróg przyniosła, był dość duży. Dość duży. Patrzcie, tu widać, jak będziemy iść. Widzicie to? Tam idą, tam szlakiem. Może przez ten mostek można przejść? Musimy zejść w dół. A moją pizzę podała i ja się zastanawiałam, co to za ogryzek, co to jest? Piętka? Co to jest? Taka maciopka pizza, nie tak jak człowiek myśli pizza, wielki talerz, tylko to było takie maleństwo. No ale trudno, większych opcji tam nie było. To znaczy były, ale droższe, nie chciałyśmy tak drogo. A poza tym wszędzie nam mówiono, że dopiero od 19. A my chciałyśmy na mszę świętą i byłyśmy. No i tak minął wieczór. Później już do pokoi, do łóżek, jeszcze ostatnie toalety i spać. To na tyle. Wasza ulubiona korespondentka Basia. Hi!
z drogi Jakubowej, 12 czerwca. Powoli się zbliżamy do Santiago. Czuć to czuć w powietrzu. Bye! A nie, bo ona jest w tamtej części. Aha, to są jakby dwie rzeczki. O, tamtędy szłyśmy górą. Tam, gdzie te budynki. Widzicie, jaka burza tam na tamtym horyzoncie? I nie ma w ogóle wiaterku. Jest cieplutko. No my jeszcze... Aha, tam stają przy rozdrożu i się zastanawiają, bo są dwie drogi są. Ale mam najlepszego pilota na świecie, więc się nie martwię kompletnie. Tu już jest droga wybrana. Te Camino jest wspaniałe. Cudowne po prostu. Od rana mam dobry humor. Do przechodniów na ulicy śmieję się. I choćby deszcz z nieba lunął. Patrzcie, jakie dziwne drzewo. To radości mojej nie przesłoni żaden cień. Pewna jestem, że... Pod góreczkę wszyscy mozolnie się wspinamy. Jest po 7. Schodziliśmy z miejscowości Porto Marin. w dół. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. A teraz idziemy do góry, do góry, do góry. To tygryski lubią najbardziej. Ciekawe, jak długo tak będzie. No nie no, przed nami góra. To się nawet nie łudzę, że może 2-3 metry prosto i znowu góra. A potem znowu w dół. Długo. Po to, żeby się wspiąć w następnej miejscowości do Albergi. Ile kilometrów? A tu nie piszą kilometrów, Elu, bo za mostem miałyśmy dwie alternatywy. W prawo i w lewo. Wybrałyśmy w prawo, bo to kiedyś była oryginalna droga pielgrzyma. Teraz zrobili nową. I na tej nie ma już kilometrów. Nie są odliczane, aż dojdziemy do fabryki ceramiki i tam się połączą obie Camino. I znowu będą kilometry. No to się musimy uzbroić w cierpliwość i pokażą nam później słupki. Buen camino! Buen camino. Idzie przede mną gościu. Tam całkiem z przodu jego żona. To są Włosi. Widziałam, że robili sobie na zmianę zdjęcia. Przechodziłam, zaproponowałam, że im zrobię zdjęcie wspólne. No to się ucieszyli. A potem pomyślałam, że to jest dobre światło, bo wyszliśmy z lasu. Mogę im krótki filmik nakręcić, jak maszerują tym Camino. Ucieszyli się bardzo. I jak już to zrobiliśmy, bardzo im się filmik spodobał. Zaproponował gościu, że też mi taki filmik zrobi. No to super, taka okazja. 2 razy nie trzeba prosić Basi. Bardzo fajna parka. Już ich na szlaku wcześniej widziałam, wtedy jak szłam po tych kamieniach. Ten dzień, co zeszłam na asfalt, gdzie już dłużej nie mogłam, po prostu wykończyły mnie te kamienie. Wtedy ich spotkałam, oni mnie mijali na tych kamieniach i ta babeczka co jakiś czas stawała, wyciągała z plecaka telefon i fotografowała szlak, który właśnie zeszła. I to robiła regularnie, cały czas. Ja się dziwiłam, że ma nerwy, dlatego chcę mieć torbę z przodu, że ja zawsze sięgnę po telefon czy kamerę. Ola! Ale robiła, była zadowolona. Tak, te zejścia były bardzo trudne, bardzo trudne. Strasznie dużo tu much. Takie są natrętne, że jak przed burzą, normalnie siadają mi wszędzie. Nie idzie mówić, nawet próbują do buzi wlecieć. No, o jakie brzydkie. No. A, to jest ta chyba fabryka, stara fabryka, opuszczona. Fabryka ceramiki.
Dwa pieski. A. 3. Volare. Oh. Cantare. Oh. ...88 kilometrów. A więc jednak psy bezpańskie tu są nadal. Bo to były bezpańskie 4. Wow! Carlos Santana. La, 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 la. Da, 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 da. Jeśli droga do Santiago fascynuje Was tak samo jak mnie, zostańcie na kanale Plecak i Droga na dłużej. Każdy kciuk w górę, subskrypcja i komentarz to dla mnie ogromna motywacja na każdym kilometrze. Dajcie znać w sekcji poniżej, czy planujecie swoje własne camino, a tymczasem ruszajmy dalej na szlak. Santana i rumba. Wiecie, jak to idzie się przez taki lasek z Santaną i rumbą, bo nie wyobrażacie sobie. Cudnie. Tańczyć się chce. Contigo yo spare. Carapasso. Pachnie grzybami. W czerwcu. Jak mięciutko. Patrzcie, jaka droga, mięciusieńka. Po czym ja idę? Ale naprawdę. Wiecie, jak to na placach zabaw dla dzieci. Teraz kładzie się takie mięciutkie dywaniki. Tak się szło teraz. To było fajne. Patrzcie na te paprocie. Wow. Ale pięknie. Troszkę ciemno, ale pięknie. I znowu polana. Hola. Camino. Buen camino. Gotowa na twoją
kredką, więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat mu się zarumieni. Buen camino. Bon camino. Ale mnie przestraszył. Nie słyszałam go, mam słuchawki na uszach. 85 km do Santiago. Zapomniałam dodać, że tam gdzieśmy byli Porto Marin, w tej alberdze, to się pierwszy raz zdarzyło, kabiny do pryszniców dla pań były bez drzwi. I było ich z 10 tych kabin, czyli tylko ścianki boczne i to wszystko. Nawet jeśli to jesteśmy tylko kobiety. Są granice. Nie było nigdzie drzwi. Tak było to skonstruowane, że mogłyśmy się widzieć nawzajem. Jak ja brałam prysznic, a brałam późno, było pusto, to miałam szczęście. Ale wcześniej słyszałam, jak się plumkały inne, to dość tam było osób. I niech się jakiś pan zapomni i wlezie. No to wito wicho. Na jeden wielki pisk i posypałyby się mydła. W pana. We wszystkich prawie albergach materace są pokryte taką grubszą ceratą, nie wiem jak to nazwać. Bardzo stabilne to jest. Najczęściej w ciemno-niebieskich kolorach. Poduszki też. I wtedy dostajemy jednorazóweczki, takie nakrycia. One się szybko targają, są delikatne. No jednorazóweczki. Nakrycia na materace i na poduszki. Bardzo rzadko się zdarzało, że nie dostawałyśmy, wtedy trzeba było improwizować. Ja najczęściej nakrywam moim polarem poduchę, ale ja nawet jak te jednorazóweczki nałożę, lubię spać na moim polarze. Jak go wyprałam 2 razy w jeden dzień. Tego wam nie opowiedziałam. W jednej z alberg chciałam wyprać w pralce wszystko i przygotowałam sobie torbę. Władowałam tam też taki woreczek z tymi żabkami do wieszania i z nowiutkim mydełkiem jeszcze w opakowaniu. No bo przecież jeszcze mam mydełko, to poczekam, nie? Palmolive. I co się dzieje? Facet mówi, tak, 3 euro, jeśli bez suszarki. Ja to zrobię. Tak mnie zaskoczył, że w ogóle nie pomyślałam, żeby mu powiedzieć, że tam jest reklamóweczka z rzeczami, które trzeba wyjąć. To się do prania nie nadaje. a on Włożył całą torbę do pralki. Te mydło razem z tym papierkiem rozmydliło się wszędzie, nawet na mój ręcznik. Białe plamy na niebieskim ręczniku. Połowa mydła po prostu na ciuchach była, a ten papierek był wszędzie. Wiecie jak to jest. Po prostu zamienia się w takie większe kropeczki i na wszystkich ciuchach. I mi daje te pranie do rozwieszenia. Ja jeszcze nie zaskoczyłam. Idę z tą michą. Może tak wam będę opowiadać. Idę z tą michą, z tym koszem. Na trawniku tam były zainstalowane sznurki do wieszania prania. Ja się biorę za prania. Co to taki ręcznik brudny? Ja dotykam, a to mydło. Słuchajcie, te wszystkie spinacze, te żabki, to wszystko było między ciuchami, wymieszane z mydłem. Wszystko jedna wielka masa po prostu. I od razu zabrałam kosz z powrotem, wróciłam i mówię, że po angielsku powiedziałam, że przepraszam, ale co to jest? I pokazuję, że tam był w torbie worek ze spinaczami i mydłem nowiutkim.
przeprosiła, bo z zakrętu wyskoczyła kobitka, która to robiła. Ja po prostu byłam zaskoczona, jak on powiedział, że on mi to wypierze. Bo do tej pory to się samemu pierze. Aha, znowu rozdwojenie dróg. Czekam na szefa. Tu ile pisze? 84. To tak chciałam wam opowiedzieć, dlatego w jeden dzień miałam wyprane 2 razy. Do tej pory jak otworzę worek z ciuchami, to tak buchnie ładnym zapaszkiem. Jak milusio. Buen camino! Jakie fajne chłopaki. Po 2,5 godzinach marszu meldujemy się w Ventas de Naron na pierwszą pauzę w Plaza Bar. Tutaj jest smacznie, czysto i zostaniecie mile obsłużeni. Cena od osoby 5,80. Polecamy. Tak mówiono nam, że ostatnie 100 km będzie tłoczno na Camino. My już mamy 83 km, 82, przepraszam. Kilometra. I jest bardzo tłoczno, przestało być sympatycznie. Najwięcej z młodzieży, która pędzi na złamanie karku i to całe klasy idą. Nie sposób, ale patrzcie na tą panoramę. Tam idzie nowa grupa za mną. Patrzcie jaka panorama. Czyż to nie piękny widok? Wy widzicie trochę to w ciemniejszych kolorach. Mam nadzieję, że na dużym ekranie będzie to widać. Ja tutaj w tym malutkim ekraniku widzę w bardzo ciemnych. Ale co mam zrobić, skoro taka pogoda? Ja widzę piękne panoramy. I te brzozy, i te tarasy. Było bardzo ostro pod górkę. Szłam powolutku, wszyscy szli powolutku. 2 rowerzystów próbowało wjechać, musieli zygzakiem jechać. Nie wiem, czy mnie słychać przy tym hałasie, ale tu już teraz nie ma w ogóle prywatności. Non stop ludzi pełno, non stop. Sami widzicie, ile ich tu jest. A ile, gdybym teraz tak miała drona i poleciała do przodu, to byście widzieli cała ta trasa. Masa ludzi. No, dobrze, że nie mam drona, bo by było jeszcze ciężej. Ja już myślę o tym, żeby krem do opalania wywalić. Po co mi te 200 gram w plecaku plus opakowanie? Bez przerwy 50 nakładałam, prawie w ogóle się nie opaliłam. Ale już teraz chyba nie ma takiej potrzeby. Zwłaszcza, że jesteśmy w Galicji, gdzie najczęściej pada. Cieszę się, że jest sucho. Nie zaśpiewam, niech pada, niech pada. Nie zaśpiewam. Widać to? Widać? Z przodu ile typa idzie? A przed nimi jeszcze więcej. Patrzcie jaki widok. A popatrzcie na ten widok. Czekajcie. I co? A tak to widzę stąd. Tak daleko jest. Taki wiaterek mamy z takimi chmurami. No idziemy znowu spacer w chmurach. Oby nie padało, tylko tyle. O nic więcej nie prosimy. A nie, no więcej. Prosimy o parterowe łóżka w fajnej alberce. Żeby chociaż były prysznice zamykane. Nie tak jak ostatnio. Wow, widzicie te chmury tam? Teraz nie, drzewa zasłaniają, ale teraz widać. I między tymi drzewami te chmury przepływają. Za chwilę będzie może widać. O, teraz. Patrzcie. Teraz widać. Wow. Hitchcock. To jest chmura czy dym? Nie. To nie jest dym. Ja już jestem w chmurze. A tam taka połonina. O, tędy. No, różne uroki Camino.
77 kilometrów. Drzewa eukaliptusowe, ale nie pachną, a ja się tak cieszyłam na ich zapach. O, LKW. No i czasem zajedzie LKW. Dzieciarnia. Tuż przed Ligonde w Bar Trisquel fundujemy sobie kolejną pauzę. Pragnę tu jeszcze raz podkreślić, codziennie staramy się robić częste pauzy. Jeśli stopy mówią stop, to się zatrzymujemy. No nie wiem, popatrzę pod nogi. Matko jedyna, ale zejścia. I nie mogli nas puścić drogą normalną dalej, tylko takimi kamorami. No popatrzcie sami, gdzie tu nogi stawiać. A już myślałam, że to mamy za sobą. Tak się cieszyłam na Galicję. A ona wcale nie lepsza. Przed nami 11 Italiena poszło. Chyba to byli Italiena, nie wiemy. Wszyscy naraz mówili. Jeden wielki tumult. O. To ich teraz filmuję. No, będzie znowu ciężkie zejście, bo widzę, panowie mają kłopoty z nim. A co dopiero takie nóżki jak ja. O! Wyłączam. Nie, to jest bardzo mokro. W Aireche czas na kolejną pauzę. Znalazłyśmy idealne miejsce. Siedzimy przy surowym kamiennym stole pod drzewami, w samym centrum osady. Posłuchajcie, jak trenują tam za drzewami. Cały czas słyszycie strzały. Tam chyba jest poligon, bo to nie wierzę, że to są łowy. Takie kanonady. Tylko nad drzewami dymek było widać. Ale już dłuższy czas chodzimy, już kolana bolą tego schodzenia w dół. Ale lepiej niż wchodzić. Definitywnie dla mnie lepiej. Na niektórych wykańczające. Meldujemy się w Palaz de Rei. Jest 15:12. Za nami ponad 8 godzin drogi w chmurach i wietrze. Palaz de Rei, choć dziś nowoczesne, skrywa fundamenty sięgające VIII wieku. Nazwa Pałac Króla nawiązuje do wizygodzkiego władcy Witizy, który miał tu swoją siedzibę. Sercem miasteczka jest kościół San Tirso. Spójrzcie na ten portal. To XII-wieczny romanizm. Te kamienne łuki witają pielgrzymów od ponad 800 lat. I to już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam. Za nami wymagający, ale piękny odcinek. Przeszłyśmy 25 kilometrów. Nocleg znalazłyśmy w albergę Os Hakotes. Cena 8 euro od osoby. Kolację zjadłyśmy na miejscu w alberdze.
Po całym dniu w trasie takie proste posiłki smakują równie dobrze. Przyznają się bez bicia, zmęczenie i głód wygrały z obowiązkiem operatorskim. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał Plecak i Droga oraz kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przygód. A teraz żegnam się z Wami moim ulubionym pozdrowieniem. Błękami!